Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na kwiecień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, bardzo ładnie, jakaś obfitość tutaj przychodzi i dobre samopoczucie. Co odchodzi do przeszłości? Odchodzi do przeszłości karta oczekiwania, więc gdzieś wychodzi na to, że przyjdzie do Was coś, no co ostatnio się wlokło, albo po prostu było w drodze. Jak Wy się przedstawiacie? I to jest dziwaczna informacja, szczerze mówiąc. Jeszcze nie wiem, z czego to wynika. A może rzeczywiście martwicie się trochę rezultatem czyichś działań, czy no może tego, na co oczekujecie rzeczywiście. Ale to zaraz, momencik. Jaka będzie rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? No słuchajcie, drogie raki i raczyce, rozkład już mamy. Pojawiło się całkiem sporo monet, ale też sporo buław. Monety są oczywiście związane ze sferą pracy, edukacji, ogólnie z takim poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji w życiu. Jeśli chodzi o buławy, no to one już tutaj są związane z pasją, z motywacją, z energią. Troszeczkę skłamałem z tymi buławami, dlatego że, no sprostuję, pojawił się jeden paź buław, ale do tego, słuchajcie, macie cesarza oraz cesarzową. No zobaczcie tylko na te trzy karty. I teraz tak, niech no ja sobie tutaj rozłożę wszystko, jak miało być. No dobra, zacznijmy od początku. Jeszcze do końca nie wiem, o co tutaj może chodzić, szczerze mówiąc. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest karta siódemki kielichów. I ona mogłaby jak najbardziej mówić o wyborze. O tym, że część z Was stoi przed koniecznością podjęcia jakiejś decyzji. Ale szczerze mówiąc, przy tej karcie tu jest pokazane, że no każdy z tych 7 kielichów to jest całkiem niezła pokusa. I no tu jest taka informacja, że nie da się wybrać źle po prostu. Tu gdzieś, szczerze mówiąc, widzę konieczność otwarcia się, otworzenia się no, na nowe doświadczenia. Obojętnie jakie one będą, trzeba rzeczywiście przyjąć na klatę, no i zaangażować się w to, co rzeczywiście przychodzi. Siódemka kielichów to jest również karta rozmarzenia i jakiejś iluzji. I szczerze mówiąc, to rozmarzenie mam wrażenie, że jest związane z poprzednim miesiącem bądź z poprzednimi tygodniami, dlatego że
Pamiętajcie, że te czytania mogą też łapać energię z wcześniej. Na takiej zasadzie, że wy po prostu na coś czekacie i intensywnie czekając również intensywnie myślicie. Jeszcze nie wiadomo, o co tutaj chodzi. 7 kielichów w ogóle też przedstawia was jako osoby, którym wydaje się, że jest coś nieosiągalne, nie do zrobienia. Tak jakby właśnie w tej sferze marzeń coś jest. Ale wydaje mi się, że ta rzecz, ta sytuacja, ta osoba jest w zasięgu ręki. No, przynajmniej w tym miesiącu, przynajmniej w kwietniu. Tak trochę zamotałem, ale mam nadzieję, że będziecie rozumieć, o co chodzi. W każdym razie 7 kielichów sugeruje, że będzie to miesiąc bardzo emocjonalny, w którym trochę bujacie w obłokach albo marzycie sobie, ewentualnie sytuacja z poprzedniego miesiąca wraca, żeby się rozwiązać. Zobaczcie tutaj w ogólnej energii macie kartę rycerza monet. A rycerz monet to jest właśnie przedstawiciel trygonu Ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. Najpewniej koziorożec, ale on też może w ogóle wskazywać na to, że w tym miesiącu będą was interesowały przede wszystkim sprawy związane z finansami, edukacją, własnym rozwojem, z zadbaniem o własną przestrzeń życiową. Jasne, może to być też na przykład związane z planowaniem remontów na wiosnę, czy jakichś specjalnych zakupów, nie wiem, do ogrodu, auto itd., itd. Tutaj jest takie rzeczywiście poczucie, że zaczynacie inwestować w siebie. Wiosna ewidentnie ku temu sprzyja, tak bym powiedział. Tutaj ewidentnie ktoś z was na nowo nabiera takiej pasji, dokładnie do tego, żeby się rozwijać i żeby gdzieś obudzić się do życia, wraz z wiosną, wraz z nadejściem wiosny. I teraz tak, zobaczcie, to jest całkiem niezła informacja, dlatego że przychodzi do was karta cesarzowej albo cesarza, to tutaj możecie sobie tę energię odwracać. Cesarzowa to jest karta obfitości, która ewidentnie mówi, że coś, co wam się należało, coś, na co czekałyście i już trochę być może straciłyście motywację i nadzieję, gdzieś tutaj przychodzi. Cesarzowa przedstawia kobietę, bądź mężczyznę, która jest bardzo pewna siebie, radosna, zadowolona, wie czego chce, czuje się gdzieś adorowana i powiem szczerze, że albo macie w swoim otoczeniu taką osobę, która gdzieś was dowartościowuje, wspiera, sprowadza na ziemię, bo tutaj gdzieś dużo latania w przestworzach może być, albo rzeczywiście w ogóle przychodzi do was ta energia. Ale tu jest jeszcze taka jedna informacja, zobaczcie. Rycerz monet, on czegoś pilnuje, a cesarzowa ewidentnie mogłaby przedstawiać matkę lub kobietę w ciąży, więc ja nie wiem, czy ktoś nie zastanawia się nad powiększeniem rodziny, albo już, że tak powiem, nawet wie o tym, że coś się dzieje, że coś będzie. Ale naprawdę niezłe karty jak do tej pory. I teraz zobaczcie, co odchodzi do przeszłości, a do przeszłości odchodzi karta 7 monet i 7 monet to karta oczekiwania. Dosłownie, siedzicie, czekacie, aż sprawy ruszą do przodu, aż coś się zacznie, aż coś do was przyjdzie, coś, w co byłyście w stanie dużo zainwestować, również emocjonalnie. Jeśli chodzi o 7 monet, to ja bym w ogóle powiedział, że patrząc na ten cały rozkład, to może być taka karta zastoju, marazmu i poczucia, kurka wodna, kiedy ta wiosna przyjdzie, kiedy mój los się odmieni, kiedy zrobi się cieplej, kiedy nabiorę motywacji, kiedy nabiorę siły i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie, ale ta karta odchodzi do przeszłości, więc to znaczy, że marazm się kończy. Dosłownie, zobaczcie, tutaj jest taki elf, który siedzi i czeka i tak patrzy takim wzrokiem zrezygnowanym do przodu. Taka rezygnacja odchodzi, szczerze mówiąc. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo ta 7 kielichów, karta rozmarzenia, mogłaby sugerować, że jakieś wasze marzenia, plany i cele z poprzednich dni, miesięcy, lat, w tym miesiącu, w tym momencie mam wrażenie, że zaczynacie
ich realizację. Z czym to może być związane? Nie wiem, kurs, nie wiem, chcę powiedzieć lotnictwa, to nie jest takie łatwe, ale może szydełkowania, garncarstwa, językowe, cokolwiek. I teraz zobaczcie, to jest zastanawiające, dlatego że wy przedstawiacie się jako karta dziewiątki mieczy. A dziewiątka mieczy, przedstawia tutaj osobę, która ma dużo na swojej głowie. Jest to informacja, że gdzieś najprawdopodobniej szukacie dziury w całym. Gdzieś najprawdopodobniej macie tendencję do wymyślania i zamartwiania się. A propos, po pierwsze, spełniania jakichś celów, pragnień, marzeń. Czy podołam, czy wystarczy mi kasy, czy na ten remont wystarczy mi kasy, czy na powrót na przykład do szkoły, bądź na uczelnię, bądź robienie jakiegoś kursu, nawet na prawo jazdy, czy wystarczy mi pieniędzy i motywacji na tej zasadzie. Z tego, co tutaj widzę, to jest tylko wymyślanie, bo dziewiątka mieczy to jest taki chomik na kołowrotku, co nie może po prostu wystopować, tylko tam sobie hasa. Trzeba powiedzieć dość, bo gdzieś najprawdopodobniej te problemy bądź stresy tylko sami bądź same sobie nakładacie. I tak jak mówiłem, tu jest niezły potencjał, fajna wiosenna, orzeźwiająca energia do Was przychodząca, tylko trzeba się zastanowić, czy sami jej nie blokujecie. Zobaczcie, co macie w Radzie. I w Radzie jest karta cesarza i w ogóle to cesarz i cesarzowa, nieźle. Jeśli rzeczywiście chcecie starać się o powiększenie rodziny, inwestycje, być może nawet wspólną, być może inwestycje w swoją edukację, w dom, mieszkanie, w samochód, cokolwiek, cesarz ewidentnie mówi tak. Cesarz jest osobą, która lubi kontrolować, lubi mieć wszystko pod linijkę i ewidentnie dla Was jest taka rada. Po prostu przejmować kontrolę nad swoimi blokującymi myślami, emocjami i brać się za to, co przychodzi, lub sięgać po to, co rzeczywiście chcecie, żeby przyszło, czy rzeczywiście chcecie, żeby się stało. Ja wiem, że tak banalnie mogę mówić, ale to na zasadzie, że kurczę, nie wiem, zbieram się już pół roku, żeby wrócić na studia, albo żeby zacząć uczyć się języka. Może teraz, ale w sumie sytuacja na rynku jest taka, a nie inna. Może nie będę inwestować pieniędzy, może mi się nie uda. Może zapłacę z góry za pół roku kursu, ale nie będzie mi się chciało. To lepiej nie zaczynać. Karta Rady Cesarz mówi: zaczynaj. Bierz sprawę w swoje ręce. Postaw się. Gdzieś popychaj siebie do przodu. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta Pazia Buław. A Paź Buław, tak w przeciwieństwie tutaj do cesarzowej i cesarza, mógłby mieć słomiany zapał i starać się gdzieś pracować nad swoją siłą woli i nad swoim słomianym zapałem. Jeśli na przykład w głowie macie super dietę albo powrót na siłownię, to nie myślcie tylko o tym, że muszę dobrze wyglądać, nie wiem, w stroju kąpielowym na lato, ale bardziej pomyślcie o takich długofalowych efektach jak zdrowie, jak poczucie gibkości, i tak dalej, jakieś dotlenienie organizmu. Paź Buław mógłby mówić, to jest ważne, bo jeszcze wcześniej nie mówiłem o tym przypadku, żeby unikać być może barana, lwa, strzelca, bo jest to przedstawiciel tego trygonu właśnie ognia, ale bardziej braku komunikacji, ewentualnie stawiać jasno granice, zwłaszcza osobom, które nie wiedzą, czego chcą, albo czujecie, że Wam zabierają energię zamiast ją dawać. W sensie, że podkopują Was gdzieś. To nie jest dla Was. Tutaj trzeba budować swoje życie bez takich osób. Sprawdźmy, co tam w miłości w kwietniu. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas? To mi się podoba. Myślę, że Wam też się spodoba. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak przedstawia się partner lub partnerka w związku, w relacji. Jak Wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach?
Ulala, moja ukochana karta się trafiła. Ciekawy jestem, jaka jest wasza. Ja mam kilka swoich ulubionych, no inaczej, takich, które lubię, ale no ta jest ewidentnie moją number one. Jaka będzie dla was rada? No słuchajcie, kolejny raz pojawiła się cesarzowa. Pięknie. Czego nie robić, czego unikać? Ajajaj, i znowu ten autosabotaż się pokazał, słuchajcie. No tutaj ewidentnie trzeba popracować nad jakimś swoim na przykład krytykiem albo coś, co obniża wam nastrój i odbiera brak wiary w siebie. Powiem tak, jeśli chodzi o osoby, które chcą rzeczywiście starać się o powiększenie rodziny, myślę, że jest to czas najwyższy. Jeśli chodzi o single, to powiedziałbym, ale nawet nie tylko, osoby, które, no dobra, właściwie single, to powiedziałbym, że zmiany zawodowe, szkolne, ewentualnie szukanie pasji, powrót na studia, na uczelnię, powrót do robienia czegoś ze sobą, w cudzysłowie, no mam wrażenie, że może pomóc wam w poznaniu nowej, ciekawej osoby. Ale to zacznijmy od początku. Zobaczcie, z przełożenia dla związków jest 8 mieczy. No a ta karta przedstawia taką spętaną kobietę i dookoła niej są miecze, pada deszcz i jeszcze ma związane oczy. O co chodzi? Ta karta mogłaby mówić o autosabotażu, czyli o braku wiary w swoje siły, w swoją atrakcyjność. Być może w to, że jeszcze, nie wiem, podobacie się partnerowi lub partnerce. Może dlatego, że jest dosyć zajęty bądź zajęta pracą, bądź edukacją. Szczerze to, co tutaj widzę, to raczej możecie sobie wymyślać tylko i wyłącznie. Ale powiedziałbym, że jeśli były jakieś ostatnio fochy, kryzysy i tak dalej, to powiem szczerze, że nie ma ku nim większych powodów. 8 mieczy sugeruje, że troszeczkę możecie za bardzo emocjonalnie podchodzić do pewnych rzeczy i jesteście osobami bardzo wrażliwymi, zwłaszcza w tym miesiącu. Podatnymi na zranienie, ale zranienia tutaj nie widzę. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to ta 8 mieczy z przełożenia, ona mogłaby jak najbardziej sugerować, że gdzieś nie do końca wierzycie w siebie, w swoje możliwości. Myślicie sobie być może, że ja się nie nadaję, jestem brzydka, jestem gruby, jestem głupi, jestem niemądra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bez sensu. Ewentualnie myślicie sobie, nie pójdę na randkę, bo to i tak nic z tego nie wyjdzie. Wszyscy są tacy sami albo wszystkie są takie same. Mądre to? Myślę, że bardzo niemądre. Z takim podejściem to daleko nie zajdziecie. Tutaj należy też w ogóle tak jakby przełamać bariery, zerwać te pajęczyny zimowe i rzeczywiście zacząć wychodzić do ludzi. Najprawdopodobniej gdzieś podczas szukania jakiejś pasji albo rozwijania obecnej. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta 10 monet i 10 monet może mówić o stabilizacji finansowej i gdzieś o tym, że najprawdopodobniej może wspólnie inwestujecie w remont, w mieszkanie nowe, w wesele itd., itd. Wspólna inwestycja większa, mam wrażenie, że was tutaj czeka. Ale nie tylko dlatego, że 10 monet to jest w ogóle karta rodziny i w wielu taliach jest przedstawiona ona jako rodzina i chodzi tutaj o to, że jest pomiędzy wami dużo takiej scalającej atmosfery. Możecie polegać na drugą połówkę. Mam wrażenie, że jest to miesiąc ku stabilizacji. Motocykl za oknem, potwierdzeniem przekazu. Może być momentami rutynowo, ale to nic. To być może taka jest dynamika waszej relacji. Jeśli wam się to nie podoba, to próbujcie zmieniać dynamikę, nie relację. W ogólnej energii dla singli jest 10 monet. I teraz tak. Ja mam wrażenie, że część singli będzie bardzo zajęta sprawami zawodowymi, związanymi z samorozwojem albo z pracą.
ze szkołą, z edukacją, z uczelnią i możecie sobie wymyślać przez to, że nie mam czasu na randkowanie albo na wychodzenie. No, nic bardziej mylnego, to jest tylko i wyłącznie wymówka, ale tutaj gdzieś właśnie mam wrażenie, że podczas czegoś związanego z edukacją, z rozwojem, z pracą, macie szansę poznać kogoś nowego. Tylko należy wyjść z domu. To do osób, które rzeczywiście zapadły w sen zimowy. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka pokazuje się jako szóstka mieczy. A szóstka mieczy to taka kobitka, która odpływa i zostawia za sobą zakrwawioną pelerynę. Ta zakrwawiona peleryna to są jakieś problemy, kryzysy, spięcia, utarczki i powiedziałbym, że wasza druga połówka jest bardzo, nawet nie tyle, że pokojowo nastawiona, ale chętna, żeby zacząć od nowa, coś sobie wybaczyć, odczepić się od siebie, że tak powiem. Tutaj też widzę, że zwłaszcza dla nowych relacji, albo i niekoniecznie, może dla nieokreślonych relacji, ktoś pragnie, rozwoju i określić się, pójść razem do przodu, może zrobić razem inwestycje. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, to słuchajcie, do was przychodzi ta szóstka mieczy, a jest to ewidentnie karta wyruszania do przodu, zwłaszcza po jakimś okresie, który był trudny, wyzwaniowy, okresie zastoju, porażek albo braku wiary rzeczywiście. Trzeba to ewidentnie zostawić ze sobą, dlatego że w kwietniu macie szansę naprawdę na brylowanie wśród towarzyskie, tak bym zasugerował. Jesteście w stanie w tym miesiącu, mam wrażenie, się odkochać, odczarować, zostawić za sobą trudne doświadczenia z przeszłości, trudne myśli, trudne bariery. Mam wrażenie, że podczas podróży albo zmiany jesteście w stanie kogoś poznać. Zobaczcie, jak wy się przedstawiacie w miłości, w związkach, jako karta gwiazdy. Momento. Właśnie na tą kartę gwiazdy tutaj Sog wszedł. Powiem tak, karta gwiazdy to karta, która sugeruje nadzieję, pozytywne myślenie, zadowolenie, pewność, radość i ewidentnie relacja wasza w tym miesiącu wam to wszystko daje. Jeżeli cokolwiek wydaje wam się tutaj jakimś problemem, ograniczeniem, to wymyślacie to sobie, dosłownie. Tutaj może być też iluzja, bo karta gwiazdy może być iluzją, a propos tego, że partner lub partnerka ostatnio dużo znika w pracy, albo się nie odzywa w pracy, mówi, że ma intensywnie, ja nie wiem, może zdradza, może kogoś tam ma na oku. Tu jest informacja, że jest to tylko wymyślanie, po prostu. Jeśli chodzi o single, jeszcze tylko powiem, że karta gwiazdy to jest wodnik, ewentualnie bliźnięta lub waga i jest to trygon powietrza. To na takiej zasadzie, że jesteście w stanie też szybko pewne utarczki z przeszłości bądź kryzysy tak zmieść. Dobra energia. Jeśli chodzi o single, to wy jako karta gwiazdy, ta karta właśnie przedstawia ten trygon powietrza, ale gwiazda to jest karta spełniania marzeń może, więc może ktoś wymarzony wam się pojawi na horyzoncie, tylko pod warunkami, które wcześniej zawarłem w czytaniu. Karta gwiazdy sugeruje, że nadal macie nadzieję, bo jest to karta nadziei, że rzeczywiście spotkacie drugą połówkę. Dosłownie. Potrzebujecie relacji romantycznej, żeby się z kimś tutaj poprzytulać, komuś zaufać, poczuć ukojenie w ramionach drugiej osoby. I to jest absolutnie normalne i ludzkie. Myślę, że trzeba zacząć szukać, bo kwiecień ewidentnie sprzyja. Rada dla związków. Zobaczcie, tutaj macie kartę cesarzowej. A cesarzowa to może być matka, bądź kobieta w ciąży. I rada jest taka, żeby rzeczywiście starać się o powiększenie rodziny, jeśli tego chcecie. Inna rada jest taka, żeby jakaś kobieta się nie wtrącała w waszą relację, zwłaszcza baran lew strzelec, czyli trygon ognia, zwłaszcza teściowa bądź czyjaś matka. Wiadomo, jednego z was.
jednej z Was, czy tam w jakiejkolwiek innej konfiguracji. Karta cesarzowej mówi tak. Jesteś osobą, która wymaga, potrzebuje i chce adorowania, ale zastanów się, czy Ty też to dajesz i w jakim stopniu, bo no gdzieś wszystko tutaj powinno działać i działa wahadłowo. W każdym razie no ta karta sugeruje, że jest to stabilna relacja, nie martwić się. Jeśli chodzi o single, no to słuchajcie, w Radzie karta cesarzowej, a cesarzowa jest pewna siebie, zadowolona, flirtująca, realizująca siebie, swój potencjał. Jest to osoba, która dba o wygląd. Nie mówię, że nie dbacie o wygląd, ale gdzieś tam, a to też do związków. Może na przykład nie chodzić tylko po domu, do sklepu na, no nie wiem, na zakupy w dresie, tylko jakoś tak, nie wiem, ładniej, zadbać o siebie, tak żeby się ze sobą dobrze czuć. No, chyba że się dobrze czujecie w dresie. Rada jest taka, flirtować, umawiać się, puszczać oczko. To nie znaczy, że od razu z kimś trzeba iść do łóżka, ale gdzieś tutaj, no, pierwsze koty za płoty przełamywać. Może ktoś Wam się podoba, albo wpadnie Wam w oko rzeczywiście i trzeba tutaj puścić oczko. Czego nie robić, czego unikać w relacjach? Karta piątki buław, czyli karta rywalizacji bądź no, kłótni, sprzeczki. O co chodzi? No nie kłócić się. Jeśli coś rzeczywiście Wam leży na sercu, to o tym rozmawiać od razu, na bieżąco. No od razu, ewentualnie rozejść się na chwilę, zrobić sobie spacer, oddzielnie może nawet kilka wdechów i dopiero rozmawiać z takim pokojowym nastawieniem, a nie żeby się kogoś czepiać. W ogóle nie czepiać się i zamienić sposób komunikowania się z ty jesteś taki i taka na ja myślę i czuję. Jeśli chodzi o single, to czego nie robić, czego unikać? Piątka buław. Okej. Powiedziałbym tak. Nie pozwolić komuś z przeszłości próbować Wam namieszać w życiu na nowo, bo tak też się może stać. Tak bym powiedział. To zwłaszcza ta szóstka mieczy przychodząca. Ktoś, kto nabroił wcześniej. Ale piątka buław to jest konflikt. Na przykład, czyli unikać konfliktu w głowie i zachowywać się w zgodzie z tym, co myślicie. Czyli tak. Chcę relacji, chcę związku, ale nie chcę poznawać nowych osób, bo wszyscy są tacy sami albo takie same. Jest konflikt? Jest. Czegoś takiego unikać, nad tym się zastanowić. Przejdźmy teraz do sfery pracy i finansów. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Też dobrze. Widzę, że ktoś pragnie rozwoju, ale nawet chyba w ogóle ten rozwój przychodzi. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w kwietniu w pracy i w finansach? Dobrze. Sporo monet się pojawiło. Jak na razie 3 karty na 4 to są monety, denary. A rada dla Was? Słuchajcie, a jeżeli te czytania nie rezonują, to sprawdźcie ewentualnie też czytanie dla swoich znaków ascendentalnych, albo na przykład na miłość dla osób, którymi się interesujecie, dla tych znaków. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, niezłe czytanie, naprawdę niezłe czytanie. Ja się zastanawiam, czy ktoś z Was nie oszczędza na podróż, na wyjazd może za granicę, na jakąś zmianę. Może ktoś z Was w ogóle zastanawia się, czy nie wyjechać za granicę do pracy, czy się nie przeprowadzić i może nawet już na to zbiera pieniądze. Ale powiem tak, słuchajcie, naprawdę nieźle, bo
Z przełożenia karta świata, bardzo ją lubię. I ta karta dosłownie sugeruje o tym, że jakiś cykl się zamyka, a nowy, pełen przygód, wyzwań, rozwoju otwiera. O co chodzi? Być może część z Was rzeczywiście zmienia pracę albo powraca na uczelnię, do szkoły, rozpoczyna jakieś kursy, lub to planuje. Karta świata mogłaby też jak najbardziej mówić o wyjazdach, na przykład zagranicznych, bo karta świata. I powiedziałbym też, że część z Was być może odkłada pieniądze na te podróże, albo już je ma. Dobry czas na szukanie biletów lotniczych tanich na przykład, albo na jakieś szukanie ofert wakacyjnych. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta umiarkowania, a umiarkowanie ewidentnie mówi o tym, że będzie spokój, można odetchnąć, być może tych obowiązków w pracy będzie trochę mniej, ewentualnie umiecie je po prostu łatwiej, szybciej, bezstresowo ogarnąć, bo karta umiarkowania dosłownie mówi o przejmowaniu kontroli ze spokojem. Tutaj powiedziałbym, że też nie macie jakichś wielkich wymagań, jeśli chodzi o robienie sobie przyjemności i wydawaniu ogromu pieniędzy na nowe buty, torebki, koszule, konsole czy jakieś samochody. Umiecie się zadowolić tym, co macie, ewentualnie wolicie odłożyć, żeby później coś lepszej jakości mieć. Zobaczcie, przychodzi do Was karta szóstki monet i akurat w tej talii ona przedstawia tutaj nauczyciela, i uczniów. Powiedzmy na przykład osobę, która dzieli się z innymi, bo jest to karta charytatywności. I z jednej strony gdzieś być może rozpoczynacie etap, który jest dla Was rozwojowy w nowej szkole, nowej uczelni, w nowej pracy na przykład. Ewentualnie ta karta charytatywności i równowagi w braniu i dawaniu sugeruje, że gdzieś może Wam coś dodatkowego wskoczyć w tym miesiącu. Dodatkowe zasilenie, jakiś bonus, cokolwiek. Warto rozmawiać o pieniądzach w tym miesiącu i jeśli coś dostaniecie, od razu to odłożyć, nie wydawać na głupoty. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi piątka monet, którą notabene bardzo w tej talii lubię. Ona jest piękna. Ta karta w ogóle mówi o niedostatku, o jakiejś może biedzie, może tęsknocie, ale po prostu niedostatku. O tym, że gdzieś skarbiec jest tutaj zamknięty, i jest jakiś żal z tego powodu. Ta karta odchodząca do przeszłości sugerowałaby, że może rzeczywiście że niedostatku nie będzie. Ale tutaj to nie znaczy, że można szastać na prawo i lewo, bo niedostatek będzie. Chodzi o to, że będzie na pewno więcej aniżeli mniej, bardziej na zero aniżeli na minus. Tak bym zasugerował. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako dziewiątka monet, a jest to karta samowystarczalności. Karta, która przedstawia osobę, która jest dosłownie gdzieś pewna tego, co ma, jest zadowolona, ma tyle, ile potrzebuje, nie ma jakichś wygórowanych tutaj rzeczywiście, marzeń o tym, żeby mieć markowe same, ubrania, wszystko najdroższe i tak dalej, domy z 8 basenami i tak dalej. Nie. Wy tutaj jesteście osobą, która nawet w tym miesiącu woli sobie troszeczkę pożyć skromniej, ale dzięki temu zaoszczędzić, żeby mieć później na przykład na wyjazd. Tutaj bym powiedział, że stabilnie finansowo, zawodowo się pokazujecie. Zobaczcie, dla Was rada jest taka: karta siły, karta mocy, pewności siebie, honoru i godności. O co chodzi? Powiedziałbym tak, do celu, bo tutaj dosłownie jest przedstawione, zwłaszcza w tej talii, trzymanie się swoich zasad, postanowień, trzymać silną wolę i iść do celu. O co chodzi? Jeśli rzeczywiście już na coś odkładacie te pieniądze, to lepiej ich nie uszczknąć tam raz czy ze 2 razy nawet małych kwot. Wyobrażajcie sobie ten cel, na który rzeczywiście na przykład odkładacie. Nieważne, czy to Wam zajmie rok, 2 czy 5 lat. Karta siły, karta mocy mówi o tym, żeby trenować silną wolę,
ale też, żeby z taką asertywnością i konkretem, ale też z mądrością rozmawiać o pieniądzach, bo coś dodatkowego może Wam skapnąć. Czego nie robić, czego unikać? Karta Asa Kielichów. Słuchajcie, zwłaszcza dla osób, które poznają nowe osoby do relacji romantycznych, rada jest taka: nie pożyczać pieniędzy, bo może to się dobrze nie skończyć. Ale słuchajcie, ten As Kielichów w ogóle mógłby mówić o rozemocjonowaniu i o tym, że na przykład szefostwo albo ktoś w pracy Wam powie kilka miłych słów, tutaj żeby Was zmotywować, ale tak naprawdę z nadzieją, że te miłe słowa sprawią, że nie będziecie prosić o więcej, na przykład pieniędzy, że nie będziecie się domagać. Na to się nie nabierać, ale też w ogóle As Kielichów rozemocjonowanie, czyli co? Unikać takich impulsywnych zakupów, nieprzemyślanych pod wpływem emocji, właśnie tych impulsów pierwszych. Wstrzemięźliwość w finansach jest w tym miesiącu rzeczywiście wskazana. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.